Od niedawna w Nordgardzie, poza tradycyjnymi klanami wikingów, mamy też coś w rodzaju feudalnych królestw z okresu średniowiecza, tak zwanych Southern Kingdoms. W tym filmie przedstawię Ci różnicę między tradycyjnymi wikingami a Southern Kingdoms, po to, abyś wiedział, czy te klany w ogóle są dla Ciebie i czy przypadnie Ci ich styl gry do gustu. Ja jestem Przemo z kanału, no nie? I zapraszam. Jedną z różnic jest to, jak przypisujemy mieszkańców do budynków. U wikingów zwykle było to 2 mieszkańców na budynek. W Southern Kingdoms wygląda to tak, że mamy strefę. Do strefy można przypisać 4 wyspecjalizowanych mieszkańców. Załóżmy, że w jednej strefie mamy chatę drwala oraz dok okrętowy. I teraz z racji, że mamy dostępne 4 miejsca, możemy zrobić albo 3 drwali oraz 1 żeglarza, albo 2 drwali oraz 2 żeglarzy, albo nawet 3 żeglarzy i 1 drwala. Jest to takie bardzo plastyczne. Nie mamy jak w wypadku wikingów limitu 2 pracowników na dany budynek, tylko mamy limit na całą strefę, a to jak sobie rozłożymy naszych mieszkańców w tejże oto strefie już zależy tylko i wyłącznie od nas. Tutaj nazywa się to komfortem życia. Możemy je zwiększać poprzez ulepszanie strefy lub postawienie tawerny z odpowiednim ulepszeniem. A skoro już przy ulepszeniach jesteśmy. Klany wikingów mogą ulepszać swoje budynki i nie mają przy tym wyboru. Southern Kingdoms ma wiele budynków, w którym można wybrać jedno z 2 lub 3 ulepszeń. Przykładowo budując oberżę, czyli taki odpowiednik tawerny, możemy ulepszyć ją, że albo przypisani oberżyści będą dawać więcej szczęścia i tak jedna strefa dostanie +1 do komfortu życia, albo wszystkie sąsiadujące strefy dostaną +1 do komfortu życia. Nie możemy tego zrobić ze wszystkimi budynkami. Jednym z takich jest na przykład chata drwala albo kopalnie, ale w sumie z drugiej strony ciężko by mi było tutaj znaleźć jakieś takie sensowne i logiczne ulepszenie, że co, że drwal albo będzie zbierał chrust, albo będzie zbierał liście, no nie wiem. Inną dużą zmianą jest to, że Southern Kingdoms nie mają wież obronnych, a zamiast tego muszą postawić forty, a w tych fortach można zrekrutować wasala, który będzie strzegł strefy, w której ustawiono fort. Przy ulepszaniu fortów mogą oni przemieszczać się po wszystkich naszych tilesach. Bez ulepszenia są uziemieni w tym jednym tilesie, na którym zbudowano im fort. Przez tą mechanikę z jednej strony klan jest mocno narażony na ataki, ale z drugiej, gdy ulepszymy wystarczająco dużo fortów i dzięki temu pozwolimy naszym wasalom przemieszczać się, to kiedy zostaniemy zaatakowani, to tak jakby kilka wież wikingów ruszyło bronić jedną strefę. Oczywiście z tymi wieżami mówię w takim bardzo dużym uproszczeniu, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Jest to na swój sposób wygodne, ponieważ możemy stworzyć jakby 2 armie, gdzie jedna będzie poświęcona typowo do atakowania, a druga będzie typowo do obrony naszych terytoriów. Dzięki temu czasem może nawet nie będziemy musieli cofać naszych atakujących armii tylko po to, by obronić jednego tilesa, bo za tą główną armię zrobią to właśnie nasi wasale z kilku sąsiadujących tilesów. Przejdźmy do jednostek wojskowych. Podstawową jednostką zarówno lwa, jak i gronostaja są stróże, których najłatwiej jest mi przyrównać do zerglingów ze StarCrafta. W tym sensie, że jeden mało robi, ale jak da się ich 2 lub więcej, no to już inaczej rozmawiamy. Obóz stróżów można ulepszyć i zyskać a. czempionów, którzy atakują kilka jednostek naraz, b. piechurów, którzy są odpowiednikiem tarczowników dla Southern Kingdom oraz c. łuczników, czyli jednostki dystansowe. W kuźni możemy wykuć kilka ulepszeń militarnych i każde z nich możemy przypisać do jednego ulepszonego obozu wojskowego. Czyli skoro na przykład mamy 5 ulepszeń, to chcąc je wszystkie wykorzystać, musimy mieć 5 ulepszonych obozów wojskowych. Innymi, mniejszymi różnicami są: nasi nieprzypisani mieszkańcy nie zbierają jedzenia jak wikingowie, a zamiast tego zwiększają folklor. Southern Kingdoms mają budynek skład prowiantów, który pełni rolę spichlerza i budynku od żywności w jednym. Możemy go postawić gdzie chcemy, ale jeżeli chcemy go ulepszyć i sprawić, by był bardziej wydajny, musi być postawiony na polu z jeleniami, rybami lub zbożem. Podsumowując, czy warto zainteresować się Southern Kingdoms? Od razu uprzedzę, że nie gram rankedu, więc to, co teraz powiem, bardziej traktujcie jako opinię kogoś, kto lubi sobie czasem tak po prostu pograć w Nordgarda i nie musi wiedzieć, co jest akurat OP w danej konkretnej mecie na dany miesiąc, jeśli chodzi o gry rankingowe. Jak dla mnie, Southern Kingdoms są bardzo ciekawym urozmaiceniem i chętnie gram zarówno lwem, jak i gronostajem. Z drugiej strony, z racji, że mamy tylko 2 klany z tej frakcji, ciężko jest porównać je do czegokolwiek. Na pewno bardzo się ucieszę, jeśli Shiro Games będzie kontynuować ten koncept i dostaniemy inne klany, królestwa w tym wypadku. Wiecie, o co chodzi. Niedługo na kanale omówimy wszystkie klany
dostępne w Norgardzie. Więc jeśli jesteś tutaj nowy, zachęcam do zasubskrybowania tego kanału oraz zostawienia łapki w górę dla zasięgu. Dla Ciebie to 2 kliknięcia, a nam pomoże to rozwijać kanał i dotrzeć do większej ilości osób, którym może się akurat przydać taki filmik. Tym bardziej, że nie widziałem w ogóle, żeby ktoś nagrał coś w podobie. Ani na polskim, ani tym bardziej na zagranicznym YouTubie, więc można powiedzieć, jesteśmy trochę takimi pionierami, jeśli chodzi o ten film. Tyle ode mnie. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia!